Cześć, z tej strony Jan Kliński, witajcie na kanale Dartmoor Bikes Polska. Jakiś czas temu pokazywałem Wam, jak wygląda nasza nowa jeepowa maszyna Jeepbird. Opowiadałem o specyfikacji i pokazałem, że mamy tutaj specjalnie zaprojektowane pod ten rower części, takie jak bar mod i jak napinacz. I dzisiaj chciałbym Wam troszeczkę więcej powiedzieć właśnie o bar modzie, jak on działa i jak go zamontować. Tak wygląda mój rower z zamontowanym już bar modem, ale zanim Wam powiem, jak go zamontować, powiedzmy sobie w ogóle, po co jest bar mod. Ogólnie to bar mod jest od bar spina, żeby móc robić bar spiny z dwoma hamulcami. Dlaczego nie możemy robić bar spiny z dwoma hamulcami? Ponieważ przekręcając dookoła kierownicę w ten sposób, przedni hamulec zahaczyłby za ramę i zatrzymał nasze przednie koło. Dlatego bar mod pozwala nam przeprowadzić przedni hamulec przez rurę sterową, będąc ciągle w osi i nie przeszkadzając w obrocie kierownicą. I wtedy jedynym ograniczeniem dla nas jest to, jak długi mamy przewód tylnego hamulca. Zobaczcie zresztą, jak to wygląda. Jak wyjmiemy bar moda z pudełka, wygląda on tak. Jest on złożony z kilku elementów. W zasadzie możemy go sobie rozebrać. Kiedy zdejmiemy o-ring, mamy trzy elementy, które będą się opierały wewnątrz sterówki. Mamy kapa, którego zamontujemy na sam koniec. No i mamy zestaw klinu, które będą rozpychały te trzy elementy. Zanim włożymy bar moda, musimy mieć przygotowaną sterówkę i przeprowadzony przewód. To jest temat na oddzielny odcinek, a tak naprawdę na pracę mechanika, bo jeżeli nie wiecie, jak przeprowadzić przewód hydrauliczny przez sterówkę, to nie powinniście tego robić sami, bo nie wystarczy przyciąć i przełożyć, trzeba to potem jeszcze odpowietrzyć. Jeżeli będziecie mieli tak zwane banjo, to wtedy możecie to przeprowadzić i nie będziecie musieli przycinać przewodu. Jeżeli jednak banja nie macie, tylko odkręcicie końcówkę, no to niestety i tak będzie trzeba to skrócić, nabić oliwkę i odpowietrzyć tak czy siak od początku. Mamy te wszystkie elementy i na razie top cap Was nie będzie interesował, zostają nam te elementy. Ważne jest to, żebyśmy zakładając przewód, założyli właśnie ten o-ring na przewód, tak jak widzicie, jak jest u mnie w rowerze. Zaczniemy składanie od tych trzech elementów. To, co jest istotne, tutaj od wewnątrz powierzchnia musi być nasmarowana, a od zewnątrz nie może się ślizgać, więc tu nałożymy delikatnie smaru, a tu nałożymy preparat właśnie taki stop grip, czyli żeby się nie obracało nam to w sterówce. Potrzebna będzie nam marsjańska dłoń. Możemy posmarować wewnętrzną powierzchnię w zasadzie na śrubie i delikatnie na dolnej części klinu. Drugi preparat, napisane jest, że jest do karbonu, ale chodzi o preparat, który zapobiega ślizganiu się. Zanim zaczniemy wszystko jednak składać, zwróćcie uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Kiedy zobaczycie na te trzy części, one są różne. Tak by było źle, a tak jest dobrze. Dlaczego? Ponieważ jak zauważycie, to w tych miejscach mamy miejsca zaokrąglone na przeprowadzenie przewodu. Tu jest zaokrąglony, tu jest ostry. I dlatego składamy tak, że dwie zaokrąglone powierzchnie są obok siebie. I dopiero tak złożony zestaw możemy założyć na przewód. Ważne na pewno jest to, że zanim przełożycie przewód, dobrze jest przełożyć o-ring. To jest właśnie ten o-ring, który już mam przełożony. Ogólnie da się go przełożyć przez zacisk, ale wtedy może ono pęknąć. Przejdźmy już do samego montażu nasmarowanych elementów. Składamy te trzy elementy. Jeszcze raz przypominam, musimy je złożyć tak, żeby dwa zaokrąglenia były po jednej stronie. I jeszcze jedna rzecz. One nie są lustrzane, to znaczy od tej strony mamy większą dziurę i dwie śruby prowadzące, a od tej strony mamy mniejszą dziurę i właśnie te zaokrąglenia. I to będzie góra naszego bar moda. Dużo łatwiej będzie nam założyć bar moda, jeśli najpierw zdemontujemy klamkę. To znaczy, żeby ona nie była tutaj napięta. Z luźnym hamulcem będzie nam dużo łatwiej ułożyć elementy. Na razie układamy je wokół przewodu. Potem nakładamy o-ring. A na koniec wkładamy śrubę w taki sposób, żeby przewód poszedł nam właśnie pomiędzy w tym miejscu, gdzie mamy zaokrąglenia.
I w ten sposób wygląda bar mod gotowy do dalszego montażu. Kiedy mamy zamontowany element na przewodzie, możemy go wkładać do sterówki, tylko zwróćcie uwagę na jedną ważną rzecz. Zróbcie tak, żeby przewód wychodził po prawej stronie sterówki. To będzie bardzo istotne przy zakładaniu top capa. I delikatnie wkładamy. Jak nie wchodzi, to możemy trochę odkręcić. Jeszcze troszeczkę. Patrzcie, zrobiłem tak, żeby przewód wychodził po prawej stronie, nawet delikatnie bliżej ridera. Teraz możemy tego bar moda jeszcze delikatnie wcisnąć mniej więcej do 10 mm poniżej capa. I teraz przykręcamy bar moda kluczem nasadkowym 10 mm. Delikatnie staramy się nie dopychać bar moda bardziej, tak żeby klucz się osadził w pełni na śrubie. Dopiero wkręcamy. Na początku tyle, co po prostu z ręki wkręcimy. Później powinniśmy użyć klucza dynanometrycznego ustawionego na 20 Nm. Jest to dość dużo i to dosyć precyzyjna wartość, dlatego naprawdę akurat w tym przypadku warto go użyć. Jeżeli użyjemy mniejszej siły, przy skręcaniu gwiazdki będziemy po prostu wyciągali bar moda. Jeżeli użyjemy za dużej, możemy uszkodzić śrubę bar moda. Dokręcone. Pora na top capa. Jak widzicie, top cap jest tak zbudowany, żeby pod kątem ładnie do przodu wyprowadzać tamten przewód. W miejscu, gdzie ma kontakt z przewodem, jest piłowany, żeby nie było ostrych krawędzi. Mimo wszystko polecałbym Wam używanie przewodów mocniejszych. Ja mam przewód w stalowym oplocie i wiem, że taki przewód bardzo łatwo się nie załamie i nie przetrze. Przytrzymujemy top capa, przekładamy śrubę. Teraz tak sobie ustawiamy, żeby ładnie dart był na nas. I już ustawione mam tylko na 5 Nm. Mam przekręcone. Zobaczcie, przewód pięknie wychodzi nad mostkiem i idzie w kierunku klamki. I dopiero teraz jest ten moment, kiedy możemy przyczepić klamkę z powrotem. I tak wygląda schludny kokpit z bar modem. Przewód ładnie idzie do klamki, nie wystaje nam nic do góry i możemy już kręcić bar spiny. Raz, dwa. Oczywiście też tail whipy, więc widzicie, jak zamontować, jak działa i jak wygląda gotowy bar mod od Dartmoora. W kolejnym odcinku pokażę Wam, jak działa napinacz.